No ja nie mogę wyjść z podziwu. Konkurs na nazwę tutaj dla tego stwora. Może ktoś coś wymyśli ciekawego. Nie ma żartów. Marek, opowiadaj, bo to jest dla mnie duża zagadka. Ja nie wiem, kto tam pracuje, ale słabo to oceniam. Nie ogarnęli twoich pomysłów. Nie, jak się nie umie ktoś obsługiwać z rekuperatorem, to można sobie krzywdę zrobić. Podstawa to jest sensowne użytkowanie. Wiedza, co się robi. Marek, a czy ty jesteś bardziej artysta czy instalator? Murarz, sztynkarz, akrobata. Siema, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj Ja. Marek Borys, jeden chyba z najbardziej kontrowersyjnych instalatorów na naszym kanale. Pokażę wam coś naprawdę ciekawego. Instalacja w tym domu, no ja tak szybko przeszedłem ją, ale mało z tego zrozumiałem. Mam nadzieję, że Marek przedstawi to w sposób zrozumiały. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, prawda Marek? No postaram się, a co wyjdzie, to zobaczymy w komentarzach. W międzyczasie zobaczcie najciekawsze pomieszczenie tego domu. To jest taki obszerny salon. Marek, trochę jak w kościele, nie? No wysoko. Ile to jest metrów wysokości? Kurczę, zastrzel mnie, nie wiem, 7 albo 8, coś takiego. Czekaj, ja tak stanę trochę dalej, żeby to pokazać. Patrzcie, co tu się dzieje. Także jest wyzwanie. Pierwsza ciekawa rzecz w tym domu to kominek. Kominek jest na takiej ścianie tutaj zabudowany, przeszklonej. No i co tu dużo mówić. Kominek jak kominek. Z tego co wiem, to ty dorobiłeś tutaj zewnętrzny dolot tego powietrza, tak? Powietrze do spalania, bo nie było, a kobiecie nikt nie powiedział, że takie coś jest potrzebne. No z ciekawostek to jeszcze tam on jest taki dwustronny, że będzie można grilla robić z tamtej strony, prawda? Z drugiej strony będzie drugi, zewnętrzny, bo to są 2 szachty spalinowe. Patrzcie jeszcze raz, co tu się dzieje. I to jest ta niższa część. Robi to wrażenie. Marek, zacznijmy może od tego, jak będzie wentylowane to pomieszczenie, takie wysokie. Tam nie będzie żadnych na górze wyciągów, oprócz jednego, który będzie w tamtej ścianie. Otwór będzie duży, zrobiony, duża klatka, która będzie stąd ściągać powietrze. Powietrze brudne i tak dalej, pcha się wszystko do góry i tam to będzie ściągane. No jak to ma w wyporowej. Właśnie, wentylacja wyporowa. Tutaj zastosowałeś wentylację wyporową w takim... No, tak. Dobra. Jeśli nasi widzowie nie wiedzą, o co chodzi, to zapraszam do poprzednich filmów z Markiem. Wkleję gdzieś tutaj link u góry do jednego z nich. Natomiast może tak szybko, o co chodzi w tej wentylacji wyporowej, Marek? Chodzi o to, żeby uzyskać jak najmniejszy stopień zmieszania powietrza świeżego ze zużytym. O to głównie chodzi. Zużyte jest wypierane do góry samo idzie, a poza tym wypiera je świeże, czyste, które się ścieli niżej, bo jest cięższe i no, zależy na tym, żeby ludzie przebywali w tej strefie tego świeżego powietrza, a to zanieczyszczone było nad głowami, już nieodczuwalne. Co to daje? Większą wydajność, bo potrzeba mniej powietrza w domu nawiać, żeby uzyskać te parametry świeżego powietrza. Mniej, po prostu mniej. A co idzie przez to, że jest mniej? A to idzie, że jak ktoś się boi wysuszania, to znacznie mniej wysusza. Okej. Tyle. Czy na tej kondygnacji jesteśmy w stanie coś ciekawego pokazać, czy zaczynamy od góry? No ja nie wiem, odkąd zacząć, bo tu wszędzie coś jest. To zacznijmy od góry. Idziemy grubo. No Dawaj da. Marek po schodach. No i opowiadaj pan, żeby nie było przerw takich. No, co mogę opowiadać? Bałem się tu wchodzić pierwszy raz. Aha. Trochę lęk przed upadkiem z wysokości. Dobra, tu są 4 pokoje na górze, tylko 4, ale za to duże. W każdym pokoju, jak widać, są 2 rury. Co to za rura? To jest klima czy wentylacja? I to, i to. Jedno jest od klimy, drugie jest od wentylacji. Jedna wyciąga wentylację, druga wyciąga ciepłe powietrze z klimy. Jeszcze raz, rzut oka, ciach, ciach. Czyli to jest klima? Tak. Aha. A no jedno jest klima, a drugie wentylacja. A nadmuch od klimy jest o tu w ścianie. O tu. Tak.
zatynkowane ślicznie. Jest tylko wystarczy kupić sobie kratkę, wyciąć otwór dokładnie pod kratkę, przymocować i załatwiona sprawa. Czyli co, tutaj będzie klima wyrzucała powietrze chłodne, Albo ciepłe. albo ciepłe w zimie, prawda? No. A to będzie wyciąg tego powietrza zużytego z pomieszczenia. Z pomieszczenia, albo to może być też... Czekaj, żebym Ci nie skłamał, zaraz Ci powiem. Sam nie wiesz, co zrobiłeś. Wiem. To jest od klimy, tamto jest od wentylacji. Dobra, czy to powietrze z klimy będzie w jakiś sposób to zużyte wykorzystywane w tym domu? Powietrze z klimy to nie jest zużyte, tylko powietrze. Tam klima nie uzdatnia powietrza, jeśli chodzi o świeżość, tylko o same jego parametry, czyli wilgotność i temperatura. Nic więcej klima nie robi. Dobra, lecimy dalej. To zacznijmy może od tego pomieszczenia. A właśnie, tutaj. Tutaj już się zaczynają ciekawostki. Im dalej, tym więcej. Im dalej, tym więcej. I To jest taki sam układ jest w każdym z tych pokojów. Też 2 rury. Jest skrzynka też nawiewna od klimy, która jest tu. No dobra. Tak samo jest w tym pokoju, bo to jest prywatna sypialnia. To już nie musimy pokazywać 2 razy tego samego, albo nawet 3. Łazienka. I tutaj mamy taką oto plątaninę. To jest, rozumiem, klimatyzacja. Jedno i drugie. Tu jest powietrze, też wentylacyjne. Dobra, i przechodzimy. Musieliśmy użyć takich rur, żeby uzyskać odpowiedni przekrój przewodu. Bo... A, właśnie, Marek, wspomnijmy jeszcze o Twoich organach. One tutaj... No to musisz zdjęcie wkleić, bo już ich nie widać. Spróbuję skleić zdjęcie, tak. W tym właśnie miejscu. Co tu poeta miał na myśli, jeśli chodzi o te organy? Już Ci powiem, co poeta miał na myśli. Inwestorka miała dom zaprojektowany z wentylacją i wentylacja była rodem z Huty Katowice. Rury na wierzchu, w takim domu. To się kompletnie jej kłóciło z estetyką i tak dalej. No i ja tak zostałem polecony, że sobie poradzę z różnymi rzeczami. Polecony dzięki naszym filmikom. No też, no. To fakt, bo oni mnie znaleźli, a nie ja ich. No i zamieniłem całkowicie inaczej, zrobiłem tą wentylację i tak żeśmy ustalili, że rekuperator będzie tam nad garażem, w tamtym pomieszczeniu i z tymi wszystkimi rurami, które tu idą i od klimy, i od wentylacji, bo to są 2 odrębne układy, wszystkimi musimy zejść tam. A zejście mamy tylko i wyłącznie w tym miejscu, bo inwestorka ma zaprojektowaną aranżację wnętrz zaprojektowaną i co to powoduje? Nigdzie się nie da puścić rury jakiejś grubszej, trzeba było to wszystko rozdrobnić na mniejsze, no i musiałem to upychać i dlatego są wsadzone też takie rury, żeby uzyskać największy możliwy przepływ przy najmniejszej ilości zabranego miejsca. I tyle. Czyli ograniczało Cię miejsce i Tak. wymyśliłeś organy. Wymyśliłem organy. No, W sumie ja już wspomniałem, że ten dom przypomina mi trochę kościół, więc organy jak najbardziej pasują. Lecimy dalej. Ponoć, że organista nawet oceniał to i powiedział, że nieźle. Tutaj jest grubo. Patrzcie, co tu się dzieje. Tutaj, proszę pana, nie ma żartów. Marek, opowiadaj bo to jest dla mnie duża zagadka. No właśnie z tych organów rury wychodzą tutaj. Tędy. To jest cała góra domu. Natomiast cały dół domu to jest w podłodze. I rury wychodzą głównie otędy. To już nie widać tego. Musieliśmy ciąć tą ścianę. Tu jest ściana taka do niczego nie przyszyta. Kiwać się może jak chce. Fakt, że ci, którzy budowali, nie zrobili łączenia ze ścianą, tylko po prostu dokleili. Myśmy musieli tak wyciąć takie ząbki, powstawiać pustaki, zrobić wzmocnienie, żeby się ona nie chciała przewrócić, bo ona jest podcięta i z tej strony, i z tamtej. Z tej strony jest podcięta, dlatego że tutaj wychodzi rura wyciągowa od wentylacji i wyciągowa od klimatyzacji. Wyciągowa i nawiewna, przepraszam. Tu jest skrzynka nawiewna od wentylacji, oto. No termokontrol, no. Znaczy, Peflex, tak. Ja już stary jestem, czasem mi się ciężko przestawić. A tu jest rozdzielacz wyciągowy. Niebieskie są rury, bo nam zabrakło zielonej, a tutaj nie idzie kupić na miejscu zielonej niestety. A nawet tej niebieskiej brakło i jeszcze wstawiliśmy kawałek spektry. No powiem Ci, Marek, że esteci to tutaj będą mieli wątpliwości. Estetów to ja akurat nie będę komentował, oni sobie komentują mnie, wentylacja ma działać, a wygląd to jest taka sprawa jakąś drugorzędna dla mnie. Tym bardziej, że to wszystko będzie zakryte, zginie, nie ma. Okej. No i problem był tutaj też taki, że właścicielka uważa, że ta wysokość pomieszczenia jest za mała, że będzie musiała na kolana chodzić.
Aha. No i jak ja jeszcze zabieram trochę miejsca pod sufitem, no to było dużo rzeczy do obgadania i dużo problemów do pokonania. Słuchaj, a mnie taka rzecz tutaj intryguje, czy nad tymi deskami jest jakieś ocieplenie? Nie. Nad deskami są dachówki. No to jak? To bez ocieplenia te rurki? Czy tam Tutaj- nie, no jest trochę, ale czy to jest wystarczająca ilość ocieplenia? No, ja już na to nie mam wpływu. Tam jest wsadzone 10 cm Thermano, to jest w sumie najlepsza wentylacja, którą można, nie wentylacja, ocieplenie, które można sobie fundnąć, bo jest i szczelne i bardzo ciepłe, dobry współczynnik. No i właśnie dlatego, że właścicielka stwierdziła, że będzie za nisko, no to zdecydowała się na to, żeby dać najlepszą, Możliwą. ale najcieniej. Okej. No i trochę pieniędzy jej na to poszło, no ale ma tam powklejane. Tam, gdzie się dało jeszcze, to nawet powpychaliśmy po dwie, że jest 20. Szczególnie w takich miejscach, takich newralgicznych, jak połączenie dachu ze ścianą. Tam jest zawsze najgorzej. Tak samo na szczytach. Na szczytach niestety nic nie mogą zrobić. Jedynie co tam jest napchane, to piany i Thermano. A tam, gdzie nic nie robiłem, tam jest zostawione, bo to będzie pianowane. I docelowo to tutaj będzie około 30 cm piany. Aha. Wszędzie. No ja nie mogę wyjść z podziwu. Także no jest to fotogeniczne. Wiesz co? Chyba z 2,5 dnia było ustalanie i rozwiązywanie problemów. Samego gadania. Bo to jest inaczej niż ja sobie wyobrażałem, inaczej niż narysowałem. Jak byś nazwał tego stwora tutaj? No to jest skrzynka rozdzielaczowa z Perflexa. Tak bym to nazwał. Konkurs na nazwę tutaj dla tego stwora. Może ktoś coś wymyśli ciekawego. Tutaj gdzieś napisałem w tym, jest klima, nawiew. Aha. Czyli co, to na co teraz patrzę, to jest, Marek? Rozdzielacz od klimatyzacji, który zapewnia nawiew do tych wszystkich pokojów i tu na górze i na dole. I część jest puszczone 75, bo idzie górą. Część jest puszczona 90, bo było na tyle miejsca na dole, żeby dać tych 90 więcej. Natomiast z górą już było gorzej. No i musieliśmy właściwie też takie coś dostosować. No. Powiedz naszym widzom jeszcze, czy można puścić wentylację tymi samymi rurami co klimę i odwrotnie? No w teorii tak, tylko że w praktyce jest to hybryda. Aha. I to są układy, które trochę nawzajem sobie przeszkadzają w pracy, ale da się. Bo Ale ty już robiłeś taki układ, nawet robiłem. kręciliśmy to, prawda? No, robiłem. No Tak. właśnie. Tak, tylko że jak jest wyodrębnione są dwa układy, to są dużo większe możliwości wykorzystania potem tego. Bo na przykład załóżmy, że pakujesz do jednej rury powietrze z klimatyzatora i z rekuperatora, prawda? No i który wepcha więcej? Ten, który ma większy spręż na wentylatorze. Wiesz tego? Wiesz to? Nie wiesz. Musisz się dowiadywać, brać wykresy, porównywać punkty pracy tych wentylatorów i tak dalej, nie? Więc lepiej jest po prostu zrobić dwa osobne układy. Tutaj decyzja zapadła, że idą dwa osobne układy. Kolejne zaczynamy, znaczy lecimy dalej do kolejnego pomieszczenia, czy chcesz coś tutaj jeszcze dodać? No nie wiem, co tu można dodać. No tu będzie pralnia, jest wyciąg. Tutaj mamy taki zrzut bielizny pewnie, nie? Za ścianą jest garderoba. No właśnie, ciekawe rozwiązanie. No i co, Marek? Tutaj to jest wentylacja, rozumiem. To jest, tak, z tej strony jest wentylacja. Wentylacja, A tam jest klima. klimatyzacja. Wszystko jasne. No i tak popatrzysz teraz tutaj, właśnie żeby rekuperator dało się wepchać tutaj, to z tym wszystkim trzeba było przejechać tu. I tam mamy właśnie to wąskie gardło, gdzie grubą rurą się da to zrobić, ale właścicielka mówi, że nie, bo jest zaaranżowane wnętrze, wszystko jest dopracowane, doprasowane i w ogóle bangla nawzajem. No i trzeba było szukać innych rozwiązań. No. A rekuperator to proszę bardzo, Jangas, chyba jeden z ostatnich. Niech spoczywa w spokoju. Niech spoczywa, tylko niech pracuje w spokoju. Niech pracuje w spokoju. No właśnie, Marek, ale jeśli chodzi o Ciebie, to Ty robisz bardzo nietypowo te swoje instalacje i potrzebujesz do nich urządzeń o dość dużych wydatkach, tak? Maksymalnych. Nie, wcale nie. No jak nie, jak zawsze mówisz, że tu potrzebujesz 800, to 700. No.
No, to jest... No ale to A przecież w rozchodzi się... normalnym domu to jest niewyobrażalna chyba, znaczy niewyobrażalna, no za duża po prostu wartość. Wiesz, w tym domu to się zmieszczą 3 inne. No tak, ten dom... No to też Przypomnijmy, wynika ten z dom ma tego. 300 metrów, tak? 300 metrów, a kubatury to jest, nie wiem, ale grubo. No Naprawdę grubo. Bo tu wszystko jest wysoko. No właśnie. Wszystko jest wysoko. No i zapadła decyzja o 800, że za duży, że przewymiarowany. Nie, jak się nie umie ktoś obsługiwać z rekuperatorem, to można sobie krzywdę zrobić. Tak samo jak wsiądzie w bolid Formuły 1 i przywali w drzewo, bo nie wie, że naciśnie na przyspieszenie i trochę za szybko pojedzie. Nie? A, to pojechałeś trochę, bolidy Formuły 1 to koło drzew to nawet nie przejeżdżają przed torem wyścigowym. Dobra, no więc nie boli. Jak się nie umie obsługiwać z rekuperatorem, to mogą wychodzić różne klocki. Podstawa to jest sensowne użytkowanie. Wiedza, co się robi. Jaki jest skutek, którego wywołujemy przyczynę. Znaczy inaczej, jaki skutek wywołamy przyczyną, którą tam jakoś sobie implementujemy. Czyli ustawiamy rekuperator na coś i coś z tego wychodzi. Prawda? Kolejna rzecz. No. Elastyczne przewody. Tutaj też są kontrowersje. A niech sobie będą. Czemu takie? I czemu nie sztywne? Słuchasz go? Słucham, głośny dziad jest. Głośny. Idź tam i nie usłyszysz nic. Nie wiem, czy będzie słychać. Spróbuję to z mikrofonem podejść. No ale słychać, no. No. Jest głośny. Dosyć. Wentylatory pracują na nim w tej chwili na 100%, bo on przy okazji teraz suszy w tym domu. Natomiast dalej jest cicho. I to jest właśnie zaleta tych kanałów. Nie dalej jak za jakieś 3 tygodnie będę w Rzeszowie wymieniał Cendera. Szwabskiego Cendera. Najlepszy rekuperator na świecie. Nie szwabskiego, tylko niemieckiego, proszę ja ciebie. A to nie to samo? Będę wymieniał dlatego, że jest zdziadowany po prostu. Nie będę go wymieniał na obrotowy. Przy okazji gość ma instalację skrzanioną, tak według mnie, z tego co widziałem, bo instalacja potwornie dusi rekuperator. Potwornie. Rekuperator, który ma kompensację wydajności w stosunku do oporów, różne firmy różnie to nazywają, ma 3 biegi. I na pierwszym biegu na dzień dobry wskakuje na 80% i za Chiny ludowe nie da się zjechać niżej, bo elektronika mu podnosi wydajność. No i tak to wygląda. Dlatego na przykład ja nie lubię rekuperatorów z tą kompensacją. Dobra, kończymy o rekuperatorach. Jeszcze tylko może wspomnijmy, że marka Rekunet to dość dobre sprzęty. Zgodzisz się z tym? Na plecach mam napisane. Nie, masz nic na plecach. Marek, Young Us is dead, ale co z serwisem tego Serwis urządzenia? cały czas jest właśnie. Oni wyprodukują jeszcze 5 albo 6 takich 800 i na tym kończą produkcję rekuperatorów. Young Us firma cały czas istnieje, bo oni po prostu zmieniają profil na coś, co im się bardziej opłaca. Idą w kierunku klimatyzacji. Rekuperatory znikną po prostu ze sprzedaży. Nie będzie ich, serwis cały czas będzie działał. Czyli dotychczasowi klienci nie mają się czego obawiać. Nie mają, tylko że ja ich po prostu lubiałem. No. Trzeba się przyzwyczaić i odzwyczajać. Ostatni rzut oka na tabliczkę znamionową. Tyle. Opowiedz naszym widzom, jak wpiąć okap do rekuperacji. Jak to według Ciebie najlepiej zrobić? Ale już mówiłem. Powiedz jeszcze raz, to było dawno. No to po pierwsze trzeba zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, bo okapy mają zazwyczaj duże, ale te zazwyczaj to trzeba też wiedzieć, bo rekuperator nie może być mniejszy, tylko większy od tego zazwyczaj. Czyli jak okap ma 500, to rekuperator musi mieć minimum 500. A to jest i tak, występuje pewne ryzyko, że gdzieś tam w jakiejś garderobie albo sypialni jakieś frytki poczujemy. Natomiast rekuperator musi wiedzieć, że się włączył okap, bo rekuperator nie pracuje cały czas na pełnej wydajności, tylko na jakiejś tam części. Natomiast okap ładuje zazwyczaj na maksa idzie, prawda? Szczególnie jeżeli są zapachy, które naprawdę trzeba usunąć, więc nikt nie oszczędza, tylko na maks. I rekuperator musi dostać sygnał, że został włączony okap po to, żeby połknąć to powietrze i je wyrzucić. Jeżeli to nie działa, to w ogóle nic nie będzie działać, tylko się wszystkie smrody rozejdą po domu. To jest podstawowe takie przekazanie tego układu. No to więc trzeba przeprowadzić przewód sterujący albo informujący rekuperator, że włączony jest okap. Tak samo na przykład wentylatorki wspomagające w łazienkach. Chcą, niektórzy nie chcą. Ale Marek, Ty chcesz na ostro
te wyziewy z kuchni, tłuszcze przez wymiennik rekuperatora przepuścić? No a co mu to zaszkodzi? No właśnie, co mu to zaszkodzi? Nic. Tak? No. Rekuperator, on się nie zatłuści, jak już. Poza tym można w każdej chwili każdy wymiennik wyjąć, przepłukać wrzątkiem i tłuszczu nie ma. No i mniej więcej to jest taki problem. Natomiast sam tłuszcz z okapu nie dojdzie nawet do rekuperatora, a jak już to jakiś promil, który i tak by doszedł, bo jest wentylacja w kuchni, która też ciągnie. Jeżeli jest okap, i tak nie wyciąga nigdy w całości, tylko się te zapachy rozchodzą, opary tłuszczu, szczególnie jeżeli jest kuchenka gazowa, a nie płyta indukcyjna. Kurde, ale mi dajesz po oczach tym. No niestety. No i co? Rozchodzą się te zapachy i okap tego nie połknie, więc trafi i tak do wyciągu kuchennego. A jak skoro trafi do wyciągu kuchennego, to teraz jest tak, pytanie, czy łatwiej się dostać do rekuperatora przez wyciąg, co nic nie ogranicza, czy przez jakieś tam skraplacze w okapie, no bo to nazwijmy to tak, że te szmatki w okapach, to taka szmatka, to nadaje się do czego innego. Natomiast prawdziwa funkcja to jest skraplanie, bo tłuszcz się bardzo łatwo skrapla na wszystkim, bo ma bardzo małe ciepło utajone i skrapla na tej metalowej siateczce. Ona jest do tego właśnie, żeby powstrzymywać tłuszcz. To nie jest filtr, tylko skraplacz. Zresztą jak popatrzysz przez tą siateczkę, to nawet widać światło, więc jaki to filtr, nie? Strasznie rzadki. A tu chodzi o to, żeby skropić ten tłuszcz. I tak nie skropli tego w całości, reszta siądzie na turbinie i powiedzmy, no turbina jest włochata, ale to zawsze. I to nie jest wina tego, że to jest wpięte czy nie wpięte, natomiast dalej jest już czysty kanał. Ja już nie wiem, chyba Ci mówiłem, że w moim starym domu, tam skąd się wyprowadziłem, chyba 12 lat już jest tak wpięte i wystarczy zdjąć i popatrzeć na rurę, bo tam jest tak na wierzchu trochę zrobione, tylko taką blachą ładną zabudowane, nie? Wystarczy zdjąć tą blachę, odpiąć przewód i sobie patrzeć, co w nim się znajduje. Nic. No dobra. Czyli na ostro wpinamy według Ciebie Ja tak okap. robię. Ja tak robię. Natomiast szkoła to różnie mówi. Ciekawe, co na to nasi widzowie. A nie Dajcie to- nam znać, jak podpiąć Widzowie- okap do rekuperacji. Najlepiej to jest samemu coś poczytać o właściwościach tłuszczu i takich rzeczach, fizycznych właściwościach i z tego wyciągnąć wnioski, jak się to zachowuje, w jakich warunkach. A nie powtarzać, bo ktoś tam powiedział, czyli pewnie coś wie, nie? Najlepiej samemu. Ja to mówię, Bozia po to dała mózg, żeby go używać, a nie małpować. Marek, czy tam mamy garaż? Jest tam coś ciekawego Garaż do jest pokazania? Pod nami jest garaż. Czy coś chcesz pokazać w garażu? No to chyba, że plątaninę tego wszystkiego, co Dawaj. stąd z podłogi idzie na dół. O, moja woda została. Popatrzcie, cała praktycznie ściana. No i tutaj elektryk też będzie miał trochę roboty. No będzie miał, no bo to taki trochę inteligentny dom będzie. Aha. To w to się nie będziemy już zagłębiać. Natomiast opowiedz o tej instalacji na tej właśnie ścianie. No to Dlaczego na ścianie, a nie gdzieś w podłodze? No idzie w podłogę przecież. Idzie z góry, z tych rozdzielaczy No. i tu idzie i potem wpada na wysokości podłogi i idzie sobie tam dalej. Mam A zdjęcia. pod nami co jest? Pod nami tutaj nic nie ma. Pod nami to jest jedynie popatrz, odkurzacz jest, Czyli który- co? Czyli wentylacja idzie tutaj pod podłogą? Ale nie w garażu. Wentylacja idzie na część domową. Tutaj nie ma zrobionej wentylacji mechanicznej. Tutaj będzie całkowicie odrębnie zrobione po prostu wentylator, dwie klapy zwrotne, czujnik jakości powietrza. To będzie taki wentylator... taki ścienny zwykły. wentylator czy rekuperator? Wentylator. Tutaj będzie tylko wentylator na garażu. Może lepiej taki rekuperatorek zamontować, żeby też odzysk trochę ciepła był, nie? Właścicielka stwierdziła, że trzymajmy się przepisów. No, cokolwiek to znaczy. Dobra. Czyli co? Odkurzacz centralny, wentylacja idzie tu. Odkurzacz, bo tam się będzie pod schodami schodził. To też jej zrobiłem. I to jest wersja customowa albo ta Leroyowa. Customowa czy customowa? Nie, no można i to nazwać. Po prostu tutaj, żeby działał odkurzacz centralnie, nie potrzeba kupować jednostki za 5000, tylko wystarczy odkurzacz warsztatowy z Castoramy. Okej. No, takie to zrobiłem, że sobie włączy. I tu są... Na naszym TikToku taki film gdzieś tam chyba krążył jakiś czas temu, prawda? No, ale to u mnie w domu. Ciebie U mnie w domu taka prowizorka i ta prowizorka do dzisiaj wisi.
No ale to nieważne. No, to garaż to jest, no nie garaż, tylko piwnica to jest takie trochę moje królestwo, czyli jest tam potworny bałagan i wszystko nawalone. No i tak, w domu jest porządek, ale w piwnicy to jest taki trochę inaczej, inna rzeczywistość. Idziemy dalej? Tędy przejdziemy do domu? Tak, tak. Proszę, idę za tobą. Korytarz. Czekaj, Tutaj pompa ciepła widzę, że tutaj jest. gruntówka. Pompa ciepła gruntowa. Gruntówka. Na pewno to kosztowało Grubo. trochę kasy. Ponad 100. Ponad 100. Tutaj jest spiżareczka. Z wentylacją zresztą też. I Kuchnia. kuchnia. I tutaj właśnie mówiłeś o kapie. No, tu jest łukam, o właśnie. I tu jest przewód, który tam jest koło rekuperatora i on będzie informował rekuperator, że jest włączony okap. A nawiewy od klimy, na przykład, w tej chwili ich nie widać, bo zostały zatynkowane ładnie. O. I to w każdym pomieszczeniu jest. Tu jest taka skrzynka w ścianie, metalowa, z Peflexa też, i przytynkowana warstwą tynku i wystarczy sobie kupić kratkę, jaką komu pasuje, oczywiście nie większą od tej skrzynki. Skrzynka ma chyba 50×30, więc gruba. Wystarczy wyciąć potem szlifierką otwór, osadzić kratkę, amen. I jest tutaj, jest skrzynka nawiewna od klimy. Tutaj tak samo. Nawet widać, jak się przypatrzyć, że jest troszeczkę inna barwa. Tutaj jest jeszcze jedna. Tutaj. I tam, pod schodami, też widać, tam gdzie nie ma tej żółtej izolacji, też jest skrzynka. I jeszcze zaakcentuj to, jak ta duża przestrzeń będzie wentylowana. Wszystko stąd pójdzie pod sufit. Powietrze w sensie popłynie tamtędy. Tak. A dalej pójdzie tam, w ten korytarz, gdzie tam będzie odbierane. I z klimy, i z wentylacji. I tam będzie taki zbiorcze, jak to nazwać? No miało być, mówię, jeden taki gruby, zbiorczy kanał wyciągowy od klimy, ale z racji tego, że nie dało rady go zrobić, bo były stukaterie, aranżacje i tak dalej, to musiałem zrobić te organy. No, musiałem to rozdrobnić. I miało być, kominek miał być podpięty do tego układu z klimatyzacją, ale to już w ogóle by zabrakło miejsca. Po prostu. I nie dało rady tego zrobić. Czyli chciałeś, żeby ciepłe powietrze z kominka dodatkowo jeszcze? Tak, tylko że to jest szerszy temat, ponieważ producenci kominków, ja nie wiem, kto tam pracuje, ale słabo to oceniam. Nie ogarnęli twoich pomysłów. No to nie są moje pomysły. To jest podstawowe, nie wiem, prawidło. Jeżeli przeszkadzasz w procesie palenia, to uzyskasz tylko straty, a nigdy zyski. Marek, a czy ty jesteś bardziej artysta czy instalator? Murarz, tynkarz, akrobata. No, masz coś, kurczę, z artysty, bo lubisz chyba tworzenie i to ci sprawia radość, robienie właśnie takich dziwnych rzeczy, nie? Lubię, ale to się nie opłaca. No właśnie. Nikt tego nie doceni. Pewnie jakbyś robił tak, jak sam mówiłeś, Bozia przykazała, i jak wszyscy robią, Tak. to Pewnie byłoby tak. ci łatwiej, nie? No, Ale no jednak ciągnie wilka do lasu. No, I to tworzenie tutaj- dziwnych rzeczy autorskich jest twoją specjalnością. to tutaj w tym domu to jest jeszcze pikuś, bo tu jest w sumie normalna wentylacja, tylko tyle, że wyporowa. Natomiast tam w domu obok będzie wentylacja wyporowa, ale inteligentna przy okazji. Co to znaczy? To znaczy, że będzie tam się wentylowało, gdzie ktoś jest, a nie w całym domu. Jeżeli mamy jedną osobę, która siedzi w jednym pokoju, to nie chodzą wszystkie, tylko jeden. Na podstawie co? Czujników dwutlenku węgla? Tak. Tam będzie dom całkowicie inteligentny na Loksonie robiony, więc będą wszędzie czujki i tak dalej i można to spokojnie wysterować. Do wentylacji kupiłem wentylatorki wspomagające właśnie, bo ja nie lubię przepustnic, wolę wentylatorki. Te wentylatorki będą się włączać tylko w tym miejscu, gdzie będzie ktoś. Oczywiście one nie będą w tym miejscu, żeby nie szumiały, to będzie bezszelestne. I na podstawie wskazań, ile się tych wentylatorków włączyło, rekuperator uzyska odpowiednią wydajność, żeby połknął tylko tyle powietrza, ile podają te wentylatorki, ewentualnie lekki nadmiar. I to trzeba będzie się z tym troszeczkę pobawić, zrobić do tego sterowanie, no ale takie coś będę robił. No, nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce to zrobił kiedyś. No to mam nadzieję, że mnie zaprosisz i pokażemy, opowiemy o tym. A tak wracając jeszcze do tego domu, to ja mam wrażenie, że tutaj to inwestor bardziej chyba
miał na myśli, to może źle powiedziane, ale chciał osiągnąć tylko efekt wizualny, natomiast nie zależało to chyba na jakichś energetycznych, na oszczędnościach, w użytkowaniu i tego typu tematach. No różne są priorytety. Ja już nie jestem od tego, żeby komuś coś wbijać albo wybijać z głowy. Jedynie co mogę tylko powiedzieć i na tym się kończy. A robię tak, jak mi płacą. Ale to taka chyba miła odmiana od tych domów pasywnych, malutkich, 70-metrowych. No pasywny to on nie wyjdzie, na pewno. Ale no kurczę, jest powiedzmy okazały, rzadko spotykany. Dokładnie. Słuchajcie, jeśli macie jakiś pomysł ciekawy na wentylację, jeśli chcecie, żeby Marek coś dla Was wykonał, wyrzeźbił, bo to jest w końcu artysta, rzeźbiarz, to podbijajcie do niego. Kontakt macie na dole w opisie filmu. Coś jeszcze powiesz, Marek, na koniec? Nie wiem. Zaproszę Cię, jak będziemy tamten dom robić, bo tamten to w ogóle będzie, mówię, na Loksonie, cała elewacja razem z dachem, ściany główne, nazwijmy to nie boczne, tylko te czołowe i tylna, to będą z blachy solarnej. Także tam będzie z 30 kW prądu produkował i tam na przykład będzie ogrzewanie stricte, zdaje się, tylko elektryczne, zwykłe, bez żadnej pompy, same grzałki jakieś, nie wiem jeszcze, czy jakieś indukcyjne, czy coś innego i tak samo chłodzenie też. Super. Słuchajcie, on tak może gadać i gadać, ale chyba wypada skończyć, bo... Znaczy, chłodzenie nie będzie na grzałkach. No właśnie, to właśnie o tym mówię. Ale wymienniki ciepła są mosiężne. Nie aluminiowe, tak jak wszędzie się teraz kupuje, tylko mosiężne. No to tyle. Dzięki. Cześć. Trzymaj się, Marek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Hej. Zdrowia.